were you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Let's go, Watson. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanos i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Sherlock Holmes The Awakened. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, sprawę można powiedzieć w tym szpitalu psychiatrycznym już mamy rozwiązaną. Trop oczywiście prowadził nas do dr Gygax. Ona mogła udzielić nam troszeczkę więcej informacji, ale niestety już nie zdoła, bo została zamordowana przez pacjentkę i to z tego co wiemy, to chyba wygląda na to, że tę pacjentkę, która właśnie bawiła się z tą opętaną lalką. Także jest sympatycznie, ale trop prowadzi nas do Nowego Orleanu i tam właśnie się udajemy. Tak więc, moi drodzy, zobaczmy, co nas czeka w tak zwanym Nowym Świecie. Pamiętajcie tylko, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do Sherlock Holmes The Awakened. No dobrze, no to zobaczmy co i jak. Not an auspicious start, is it? Never mind, I'll handle it. You go on ahead. It's fine, it's fine. I'll just put everything back. Where are the socks? Tutaj coś takiego ciekawego się pojawiło. Licytacja w banku. Bank Evergreya organizuje zamkniętą aukcję opali czarnych. Bank nie chce zdradzić, skąd pochodzą te rzadkie kamienie szlachetne, jednakże pracownica banku, pani Zoe Clemens, potwierdziła autentyczność każdego z klejnotów. No proszę. Dobra, z tobą rozmawiać nie mogę. W ogóle dokąd my zmierzamy, bo nimfa z Luizjany. To taki pływający burdel? Ale jaja, tego się nie spodziewałem, no dobra. Czyli wygląda chyba na to, że trzeba ruszyć do miasta, nie? Tu nic takiego nie widać. W ogóle zobaczmy na mapę. My jesteśmy gdzieś tutaj. Dobra. No to będzie wesoło, podejrzewam. Swoją drogą nie wiem, co oznaczają te różne... O, tutaj nie można zmienić stroju, a szkoda. Bym się chętnie przebrał. Kto tu wyprzęglił dorożkę? Administracja portu. O proszę, a tu coś jest, jakieś ogłoszenie. O! Zaginął nam. Sun Tao, 34 lata, widziane wczoraj na tam biuro szeryfa Nowego Orleanu. Zaginął. No. Zobaczcie, to jest pełno zaginionych różnych osób. Our ship leaves tomorrow morning. No room for sightseeing then. Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. More people missing here too. Jest grubo. Jest naprawdę grubo, ale tutaj już chyba za bardzo. Dobra, tu mamy te zaginięcia. Materiał prowadzi do Nowego Orleanu. Wygląda na to, że porywacie plakat licytacji. Czyli my tak czy siak będziemy musieli się udać na te licytacje. Pierdziele, te pogawędki ich to są takie jak rodem z Simsów. Masakra.
No dobra, tam nie pójdziemy, bo jest most podniesiony. Chyba żebyśmy go sobie opuścili, ale śmiem wątpić, że można. O! Kurde, policja tu jest. Dobra, a zobaczmy na tej mapie. Aha, administracja portu, czyli jest tutaj, dobra. Nie wiem, może wejdźmy do tej administracji. No gdzieś tutaj jest, tak? Nie. O. Czy tu czegoś nie spotkam? Kogoś, coś? Chyba nie. Co to jest? Barnaby's Hidden Games. Aha, czyli nie. Tutaj nic mi to nie da. Ale nie, no do żadnej administracji portowej nie można wejść. O, jakiś sierściuch na tym. Coś macie mi do powiedzenia? Nic. No dobra, wygląda na to, że trzeba pobiegać po mieście, żeby znaleźć jakiś bank, oto sklep z bronią. Oczywiście dla Sherlocka to zamknięte wszystko jest, nie? O, tu jakiś mini Chinatown. Nawet nie mini Chinatown, ty. Aśmy trafili. Kurde, pad mi tu zawibrował, nie wiem czemu. No dobra, czy coś tu może będzie później? Kolejny sierściuch, to jeszcze cię nie zjedli? Dziwne zejście na dół, ale na razie chyba nic nam to nie da. O, mamy bank. Dzień dobry. Barnaby, right? Auction's about to start. Dobra, przyjrzyjmy się temu jegomościowi. Aha, krótkowzroczność. Prasa bulwarowa ukryta w książce. Abe Lincoln żyje. Okej. A, broń to nic nadzwyczajnego. A to co? Ma coś w kieszeni, kanapka. Strażnik przy wejściu do banku to niezły oryginał. W kieszeni przechowuje kanapkę, zaczytując się jednocześnie w artykuł zatytułowany Abe Lincoln żyje, co sprawia, że wygląda jak paranoiczny głupiec o kiepskim guście. Poza tym jest krótkowzroczny. Strażnik przy wejściu do banku to niezły oryginał. W kieszeni przechowuje kanapkę, zaczytując się jednocześnie w artykuł. Co czyni z niego kwestionującego wszystko krytycznego myśliciela, nawet jeśli to, co kwestionuje, jest prawdą. Jego krótkowzroczność to wynik zbyt częstego czytania. No i tutaj weźmy sobie ten krytyczny myśliciel. You have me Powiedzmy mistaken, sir. My prawdę. name... If you ain't Frank Barnaby, you ain't coming in. Listen, the fate of many lives is at stake. I'm sure it is. So, not going to let me in then? No name, no invitation, no entry. Ale dałem ciała. Move along, mister. Ain't nothing here for you. Holmes, over here. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who?
Frank Barnaby, most likely a local. And you think Mr. Barnaby would be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Mhm, pięknie. Ty, a tam nie były te gems Barnaby's przypadkiem? How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been Pięknie. transported to the To jednak Orient dobrze, itself. że... Locked. No one's here. Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. No dobra. Czyli widzimy, że Barnaby tutaj się troszeczkę zadłużył u chłopaków. Zobaczmy, czy coś nam to tutaj daje. Dobra. No na razie tu nic nie wymyślimy. America, Holmes. I never thought I should be so lucky as to visit. Czekajcie, ja bym tutaj wrócił, bo jeszcze tu trzeba powęszyć. Zobaczyć, tak. Mhm. No dobra, no. Cholera. I bądź mądry i powiedz mi, gdzie ja go teraz znajdę. O, może ty wiesz. Could you help me? What makes you think I can be of any help? To była ta wiara w ludzi. Help me, please. I'm sorry, but I've never heard of that. Chinatown. Dobra, tędy nie przejdziemy. To trzeba by było ruszać w tę May I stronę. ask for your assistance? I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Mhm. Could you help me? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. No dobra, jak tutaj już mogę zaczynać gadać z ludźmi, to czemu z tamtymi dwoma nie mogę? A może mogę, tylko jeszcze o tym nie wiem. Mogę. Can I ask you a question? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Dwaj zdenerwowani dżentelmeni twierdzą, że Barnaby jest im winien pieniądze. Ma reputację alkoholika i w tej chwili upija się w miejscowym barze o nazwie Giddy Gator w dzielnicy kreolskiej. Można go poznać po żółtym kapeluszu i zielonej marynarce. Dziękuję. Gdybyście wy mi tylko powiedzieli, gdzie jest dzielnica kreolska. Giddy Gator, o proszę, This place. idealnie. There's a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. O, chyba już się zdążył upić. Barnaby, unconscious but with his eyes open.
Panie Barnaby, bank Greya zaprasza pana do wzięcia udziału w zamkniętej licytacji. Z przyjemnością wystawiamy na sprzedaż kolekcję rzadkich i niezwykłych opali czarnych. Proszę skontaktować się z naszymi pracownikami, aby uzyskać więcej informacji. Uprzejmie prosimy o ubranie czystego garnituru oraz zachowanie trzeźwości. Kolejny hańbiący incydent zmusi nas do wykluczenia pana z listy kupujących. No dobrze. Czyli zaproszenie już mamy. Look, Watson. The two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Truly, a change of scenery does wonders for one's constitution. I feel invigorated. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. No dobrze, no to teraz idziemy do banku i zobaczymy. Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? Chyba nas ludzie rozpoznają, więc nie jest chyba źle. Where's the money, Barnaby? I'll wait here so as not to arouse suspicion. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. No dobra, dziękujemy. I co my tu mamy w środku? I simply must have them. Opal czarny, pochodzenie Australia, waga 40 karatów. Najrzadziej spotykany kamień uważa się, że jest kawałkiem kosmicznej skały, która spadła na Ziemię. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. Opal czarny, pochodzenie, waga 30, czyli to samo. This might be useful. I'll make a note. Bank Greya pragnie podziękować swoim dobroczyńcom oraz upamiętnić ich nazwiska. Armitage Dillard, Erneston, dzielnica francuska, Atkinson, Carter, Chambers, Clemens, Engel, Hartet i Howlett. No dobrze. No i co? Wychodzimy? A nie, chyba teraz Morning, sir, można. and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? No to wpadliśmy.
Chyba mamy przejść ranę. Tym bardziej, że to szeryf jest. Aha, dumny czy pozar? Pozar. Dba o wygląd i co? I buty? Nie, buty nie. Podarowany modny albo nie znosi brudzenia sobie rąk. Szeryf Grab to tak naprawdę pies, co szczeka, a nie ma zębów. Próbuje stworzyć wrażenie bycia ważną osobistością w życiu Nowego Orleanu. Jest on jednak tylko małym kółkiem, zębatym w rządowej maszynie. Czuje się on tak naprawdę niekomfortowo i nieprzyjemnie w swojej roli, że próbuje to sobie rekompensować idiotycznymi turniejami, modnym ubiorem oraz groźnym zachowaniem. Szeryf Grab stanowi prawo w Nowym Orleanie, jest dość ekscentryczny, dba o paznokcie, wygląd i wizerunek. Jest to jednakże przykrywka kryjąca jego prawdziwą naturę osobnika bezlitosnego i dzierżącego ogrom władzy nad miejscową społecznością. Wykorzystuje on swój wizerunek do odwracania uwagi i ukrycia prawdziwej natury. Kurde, no tak pół na pół właśnie. Bezzębny pies... Dobra, trudno, damy bezzębnego psa. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish Jest grubo. they don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. No dobrze, czyli zostaliśmy zdemaskowani. Zostaliśmy zdemaskowani. Spotkanie z szeryfem. Aha, dobra. Czyli tutaj się już bardziej nie poruszamy. Nie ma to jak zostać obrabowanym przez szeryfa. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. No dobra, czyli trzeba wrócić na statek. No, ja nie wiem na który statek. Na pewno na jeden z dwóch, dobra. A my tutaj... No właśnie, tutaj nic takiego... My już tutaj nie wykombinujemy nic, dokładnie. Kurde, nie prościej było po prostu wyrzucić ten kapelusz i marynarkę w diabły w krzaki?
Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. No, ale to Sorry, szeryf, was that John talking Was or that your Frank? luggage again? I don't understand. szeryf się trochę na nas uwziął, widać. No idziemy do nimfy, tak? Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Gdzie jest pokój numer 6? 6. No Well, dobrze. look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. No dobrze, świetnie. Forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Aha, i teraz się zamieniamy postaciami, spoko. No to dalej bawimy się już tylko jako Holmes. Czy my możemy się przebrać? Nie możemy. Dopiero jak będziemy mieli jakiś pokój, dom czy coś, tak? Fajnie. Dobra, moi drodzy. Więc w tym momencie zakończymy ten odcinek. Na jeden odcinek wystarczy nam wrogów. Jeżeli tylko wam się podobało, pamiętajcie, łapka w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. Nam mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. Na teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej! You're right. Let's go.